Siemka, ja jestem Odacho i ostatnio coraz częściej dostaję nawet w prywatnych wiadomościach pytania, kiedy w końcu wróci Dragon Ball Hakai, bo przyzwyczailiśmy się już do tego, że rozdział wychodzi mniej więcej raz na miesiąc. Ostatnio odeszliśmy na chwilę od głównego wątku, ponieważ na końcu tego zobaczyliśmy postać Yamoshiego, która przedstawiła się naszym bohaterom innym imieniem Vegeta. Więc w związku z tym zaczęliśmy historię poboczną, historię Yamoshiego, którą dzisiaj będziemy kontynuować, ale jeśli jesteście na stronie Dragon Ball Hakai, co zresztą mogę wam teraz pokazać, to jest coś, co mieliśmy w ostatnim rozdziale, do tego sobie zaraz przejdziemy, bo nie wiem, czy pamiętacie, co tam się działo. Jeśli wejdziecie sobie na stronę Dragon Ball Hakai, to tak naprawdę widnieje tutaj tylko jeden rozdział, akurat w dniu, w którym to nagrywam, ale tak się składa, że dzięki gościnności i uprzejmości Gustavo i też temu, co zrobił Piotrek, bo tak naprawdę Piotrek mi ten rozdział wysłał, to on go załatwił od Gustavo, możemy przeczytać go wcześniej. Także mam ten rozdział na dysku. Mało tego, jest on znacznie dłuższy niż typowe rozdziały, ponieważ ma on aż 72 strony. Więc myślę, że ze względu na tak olbrzymi rozmiar tego drugiego rozdziału podzielimy sobie go na dwie krótsze części. Oczywiście nie będziecie musieli długo czekać na wrzucenie przeze mnie w zasadzie trzeciego odcinka, czyli drugiej części tego drugiego rozdziału. Jeśli nie pamiętacie, o co tutaj chodzi, bo tytuł być może jest dla was nieco tajemniczy, The Demon Saiyan, czyli demoniczny Saiyanin. Na końcu ostatniego rozdziału mieliśmy połączenie jednego, może inaczej zaczniemy, bo nie będziecie wiedzieli pewnie, o co chodzi. Chyba że wiecie, to możecie sobie przewinąć do tego momentu, który wam tutaj pokażę na ekranie. W skrócie mówiąc, dawno temu na oryginalnej planecie, na której żyli Saiyanie, czyli na planecie Sadala, były 4 królestwa. Jedno królestwo gigantów, królestwo kobiet, królestwo magów i królestwo wojowników, takich zwyczajnych, najzwyczajniejszych wojowników. Każdy z nich miał swojego króla, no ale najpotężniejszym był Yamoshi, który był Super Saiyaninem. Jak widzimy tutaj, on był pierwszym Super Saiyaninem, no i reszta królów stała się jego podwładnymi, ale jeden z nich zdradził i był to ten gość, który dogadywał się z taką babą z Królestwa Demonów, która dawała mu nasiona Saibamenów, więc on siał tak naprawdę zniszczenie na własnej planecie. Mówił, że ojeju, nie wiem, o co chodzi, no nie, królu, daj mi więcej pieniędzy, bo ja nie wiem, jak z tym walczyć. No i król dawał więcej pieniędzy, no i zobaczyliśmy, że ona się właśnie z nim dogaduje, ale okazało się, że wywiad mimo wszystko zaskoczył pana, jak on się nazywał? Nie pamiętam nawet dokładnie, Zukran chyba, coś w tym stylu. Siły wywiadu planety Sadala zaskoczyły Zukrana, ponieważ ten został przyłapany na gorącym uczynku. Jeszcze tutaj od tej właśnie Demy, ona się nazywała Dema, też nawiązując do imienia Goma, dostał garść robaczków, m.in. robaczki fuzyjne. No i kiedy siły Saiyan, łącznie z królem Yamoshim, który okazało się, że też ma odblokowanego Super Saiyanina 2, zaatakowały Zukrana i Demę, ten zmusił ją do fuzji, wpychając jej, o właśnie tutaj, robaczka fuzyjnego do gardła, no i narodziła się właśnie to się narodziło, ten właśnie potwór, który tutaj oznajmił, że jeszcze daleko jest od końca walki. Także, demoniczny Saiyanin, zerknijmy sobie na drugi rozdział. Jestem bardzo wdzięczny i Piotrkowi, i Gustavo za to, że możemy czytać to wcześniej, także zachęcam do tego, żeby też podziękować. Obrigado, Gustavo-san. Dobra, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Mamy trójkę Saiyan, którzy prawdopodobnie są zwykłymi podwładnymi króla Vegety, bo teraz on, dla przypomnienia, zmienił imię z Yamoshiego na Vegetę I. Tak naprawdę okazuje się, że nasz Vegeta to jest potomek tego dawnego Yamoshiego. No i narodził się właśnie on, król Vegeta. Co właśnie stało się z Zukranem i tą drugą, której imienia nie pamiętamy? Ja pamiętam, Dema. Więc teraz oni powinni być Zuka albo Deran. Zaraz zobaczymy. Być może sam się nazwie i nie będę musiał się tutaj gimnastykować. Nie wiem, ale wygląda na to, że ich ciała i siły złączyły się. Moc, którą Zukran teraz promieniuje, jest nieporównywalnie większa do tego, co miał wcześniej. Czyli on dalej... Aha, wiecie co? Ta fuzja jest troszeczkę inna od zwykłej fuzji, na przykład potarowej albo metamoriańskiej, ze względu na to, że tutaj to działa troszeczkę bardziej jak asymilacja. Czyli nie łączą się dwa charaktery i nie tworzy się nowa postać, tylko tak naprawdę charakter silniejszej osoby, w sensie silniejszy charakter jest tym, który przewodniczy fuzji. Siły się łączą, ale charakter zostaje ten sam, więc w gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że to dalej jest Zukran, bo podejrzewam, że to on stanowi podstawę tej fuzji. Teraz, mój królu, obserwuj, jak twoi żołnierze stają się moimi. Wydaje się, że tutaj Zukran będzie miał możliwości korzystania z magii Demy, ze względu na to, że ona była demonicą. Chciałoby się powiedzieć, że jak sama nazwa wskazuje. Zukran tutaj wypuszcza w stronę pobliskich Saiyan jakiś aerozol z Painta. Wiecie, co mi przypomina? To dosłownie tego Painta z Windowsa 9.7, gdzie był taki aerozol. I tutaj pełno tych kropeczek atakuje Saiyan Yamoshi i ona się nazywała Astma.
Astma, coś takiego, Astma. No powiedzmy, że ona się nazywa Astma, czyli ta była królowa jednego z 4 królestw, obecnie podwładna Yamoshiego. Saiyanie są przejmowani, łapią się za gardła, wygląda to dosłownie tak jak ostatnio w Dragon Ballu GT, jak wodą święconą zostali wszyscy pochlapani i demony z niego, a w zasadzie jaja Baby'ego z nich wyparowywały, to cierpieli w ten sam sposób. Nie wiem, czy oni się zamieniają tutaj w jakichś zombie, ale wygląda to tak, jakby byli przejmowani, a ten dym nie ima się króla Vegety, być może ze względu na jego wyższy poziom mocy. Król Vegeta tylko zaciska pięść w geście złości. Co to jest? Co to jest za furia i żądza krwi, którą teraz czuję? Majiny wychodzą im na czole? To jak to jest możliwe, skoro M pochodzi albo od Magi... A, widzisz, Majin, czyli osoba demoniczna, czyli tak naprawdę mieszkaniec Królestwa Demonów, a niekoniecznie Marba. Czyli to nie był Marba Vegeta. W Marba Busadze chciałem powiedzieć. To jednak jest Majin, okej, dobra. Tak się zastanawiam, w tamtym momencie jeszcze nie poznaliśmy Marby, nie mieliśmy Majin Buu, no ale przecież Majin to jest demon, osoba demoniczna. Jakby w świecie Dragon Balla tak to brzydko brzmi, osoba demoniczna, ale chodzi o to, że to jest mieszkaniec świata demonów, więc to M jest uzasadnione. Nie wiem, co się dzieje. Nawet ona, nawet Astma jest przejmowana, ale chyba nie będzie Marba Yamoshiego, co? Majin Yamoshi. Czuję, że okropne zło próbuje przejąć mój umysł. Próbuje mnie kompletnie zdominować, mówi Astma, która stawia jeszcze opór. No a Yamoshi tutaj zamyka jedno oko, tak jakby też był przejmowany. Na jego czole wychodzi żyłka. Też to czuje! To ten drań Zukran prawdopodobnie używa jakiegoś czaru, żeby przejąć nasze moce. Tutaj nawet mamy bardzo podobny kadr. Nie wiem, czy to nie byłaby kalka z momentu, w którym Vegeta krzyczał o swoich frytkach, prawda? My fries! Bardziej to przypomina z anime kadr, wiecie? W momencie, w którym Vegeta w ten sposób krzyczał. Nie pozwolę na to! Wykrzykuje Yamoshi, próbując opanować się. Jako jedyny tutaj ma transformację w ogóle w jakiegokolwiek Super Saiyajina. Inni nie mają nawet SSJ, a on ma już SSJ2. Udało mu się oprzeć? Dziwi się Zukran. Brokon, Astma, też stawiajcie opór. Uwolnicie swoją moc i siłę swojego ducha. Astma dosłownie aż kaszle z tego wszystkiego. Też próbuje się wzmacniać. Brokon, czyli dawny król tego jednego z... Nie pamiętam, jakie to było królestwo. Na pewno nie północne, bo Yamoshi był królem północnego. Być może zachodnie albo wschodnie. Tam, gdzie było królestwo tych gigantów. Brokon to jest jeden z tych, powiedzmy, głównych generałów wojska Yamoshiego. Czy oni dadzą radę opanować się przed magią Zukrana? O! Transformowali się? Oni są w stanie się jednak transformować? Znak Majina wyparowuje z ich czuł, mogę tak powiedzieć, z czoła Astmy i z czoła Brokona. Znak Majina wyparowuje, oni transformują się w Super Saiyanina. Czy oni mieli wcześniej takie długie włosy? Tak, więc to przypomina troszeczkę fryzurę Goku z SSJ3, ale to nie jest SSJ3, oni po prostu mają długie fryzury. Więc wy też jesteście w stanie się transformować w Super Saiyan. A niech to. Nieważne jak będziecie... Myślałem, że on powie, że nieważne jak będziecie się starać i tak z wami wygram. A Zukran mówi, a niech to. Nieważne jak się staram i zawsze jesteście krok przede mną. Gratuluję, że jesteście wystarczająco silni, żeby oprzeć się mojej kontroli. Jednakże spójrzcie dookoła siebie. Prawdopodobnie tam rzesza tych wszystkich Saiyan opanowana, prawda? No ale okej, nie sądzę, żeby oni mieli... Chociaż... Może nie będą mieli problemów, żeby ich pokonać, bo widzimy tutaj, że Brokon, Astma i Yamoshi są otoczeni przez Saiyan, przez Majin Saiyan. To jest ciekawe, że jednak Majin Vegeta nie był pierwszym Majinem, jak się okazuje, prawda? Przynajmniej wedle tej historii. Myślę, że oni będą mieli bardziej problem moralny, czy zabijać tych swoich żołnierzy, bo tak naprawdę oni są Bogu ducha winni, prawda? Ten drań opanował innych, ale to nie wszystko. Ich moc wygląda na to, że znacznie wzrosła. No tak w sumie. Nie sądzę, żeby oni byli w stanie pokonać ją, chociaż kurde może przytłoczą go siłą, albo ich siłą w ogóle, całą trójkę. Idźcie moje miniony, atakujcie! Wydaje polecenie Zukran, który tutaj wysługuje się innymi. Średnio mi się podoba jego podejście, ale rozumiem, że jest to najbardziej opłacalne z taktycznego punktu widzenia. Grupa Saiyan, opanowanych przez Zukrana, rusza w stronę w zasadzie dwójki generałów i Yamoshiego. Astma, Brokon, zajmijcie się nimi! Zukran jest mój! Wykrzykuje Yamoshi, czyli jednak Zukran nie będzie mógł stać obok i się obserwować tylko jak jego
podwładni robią całą robotę za niego. Dobrze, wykrzykuje Astma. Brokon również się na to zgadza. Wygląda na to, że on nie ma żadnego problemu z poradzeniem sobie z nawet wielką grupą tych przejętych Saiyan. Astma zresztą tak samo. Brokon wybija się w tłum, rozrzucając ich niczym kręgle. Astma sprzedaje kopniaka na twarz jednego z Saiyan. No a my przechodzimy do walki króla, można powiedzieć, z głównym prowodyrem tego całego zajścia, Zukranem, scalonym razem z Demą, który wygląda na to, że radzi sobie całkiem dobrze z ciosami Yamoshiego w SSJ-2. SSJ-2 Yamoshi nie jest w stanie trafić Zukrana. Okej, to czy ta fuzja aż tak bardzo wzmocniła ich? Dema była tylko i wyłącznie jakąś mieszkanką Królestwa Demonów. Ona nie sądzę, żeby była bardzo silna. Nie widzieliśmy jej siły. Zresztą ona też ledwo co była w stanie przyblokować tarczą ataki Yamoshiego, więc ani Zukran, ani Dema nie byli na tyle silni osobno, żeby pokonać, żeby jakkolwiek postawić się Yamoshiemu. Tym bardziej w SSJ-2, a teraz po fuzji wygląda na to, że oni są od niego szybsi. Ale Yamoshi nie pokazał jeszcze wszystkiego. Wygląda to tak, jakby miał zamiar się transformować, nie wiem, czy może w SSJ-3. To byłoby trochę mało klimatyczne, bo dosłownie przed sekundą zobaczyliśmy SSJ-2 i gdyby ta transformacja została, wiecie, już totalnie wyrzucona do kosza, albo zamieniona na inną, na kolejną, byłbym lekko rozczarowany. Przypomniałoby mi to sytuację ostatnio z Dragon Balla GT, jak mieliśmy Super Baby'ego 1, chwilę później zmienił się w Baby'ego 2 i dosłownie pół minuty później już w Baby'ego 3, więc albo tak samo SSJ-3 właśnie Goku w walce z Babym. Co to jest? Nie, dobra, ma jeszcze brwi. Ja tak się zastanawiam, czy to było po prostu jakieś wzmocnienie, czy transformacja. Wygląda na to, że Yamoshi się po prostu wzmacnia i próbuje trafić z Ukrana, ale ten nadal ma przewagę, jeśli chodzi o szybkość. I też chyba jeśli chodzi o siłę. Jeden z ciosów Yamoshiego Zukran po prostu łapie i komentuje, że król jest po prostu za słaby. Ojeju, wybija mu zęby tym uderzeniem, wyprowadza potężnego w zasadzie nie sierpowego, podbródkowego i widzimy zęby Yamoshiego. 2 zęby mu wybił. Yamoshi jest wysłany w powietrze, a Zukran teraz, skorzystając ze swoich magicznych mocy, odziedziczonych prawdopodobnie po Demie, chyba go albo próbuje przytrzymać w powietrzu. Tak, wygląda na to, że nie tylko go przytrzymuje, ale pęta jego nogę jakimś elektrycznym lasso i ciska nim w ziemię. Yamoshi jest tutaj kompletnie dominowany, nie wygląda to dobrze. O, patrzcie jaki kadr, zobaczcie, Zukran wygląda trochę jak Broly SSJ-3. Musicie przyznać, to jest trochę dziwne w sumie, że Zukran, jako gość, który nie był jakoś szczególnie napakowany, i Dema, czyli drobna kobieta, razem po fuzji zrobili z siebie takiego Broly'ego SSJ-3. No okej, uznajmy, że te robaczki fuzyjne dawały nie tylko połączenie mocy, ale też bardzo dużo dodawały od siebie. Zukran tworzy nad swoją głową może nie tyle co kulę z ki, ale coś w stylu pazura, którym ma prawdopodobnie zamiar zaatakować Yamoshiego. O kurwa, trafia go tymi pazurami prosto w klatkę piersiową. Ja myślałem, że może ktoś go w ostatniej chwili uratuje, ale manga Dragon Ball Hakai nie idzie takimi wydeptanymi ścieżkami. To są nieco chwilę jakieś zaskoczenie, prawda? Tutaj nie ma typowo Dragon Ballowego schematu, że ktoś w ostatniej chwili ratuje Yamoshiego albo Yamoshi sam jakkolwiek stawia opór. Wygląda na to, że mamy tutaj bardzo potężną ranę zadaną Yamoshiemu. Brokon na to wszystko patrzy. Królu Vegeta! Wykrzykuje Brokon, który jest dosłownie niczym dzieci w przedszkolu, jak ci mniejsi Saiyanie opatulają. Brokon w ogóle nie ma ręki. To tak chyba było wcześniej, prawda? Bo nie zdążyłby sobie jej obandażować. Brokon przy pływie wściekłości i desperacji wyrzuca tych wszystkich Saiyan, którzy próbują go powstrzymać, leci w stronę swojego króla. No nie gadajcie, że on... Nie, no nie, jeszcze coś gada. Ale jest potężnie zraniony. Nie rób tego. Próbuje wydukać siebie król Vegeta, ale Brokon nie słucha swojego przełożonego. Próbuje zaatakować Zukrana. Mamy wielki wybuch, pękający napis. Jak Gigi, myślę, że byłby dumny, jednak mamy pewne schematy, które są typowe dla fanowskiej mangi. No i... Ja pierniczę, patrzcie co się dzieje. Zukran łapie Brokona za tę rękę i potężnym kiblastem mu ją odrywa. No i Zukran teraz jest jak taki ludzik Lego bez rąk. No, kurier. Bardzo miła pani kurier wniosła mi właśnie paczkę, w zasadzie ja troszeczkę do niej zszedłem, więc się spotkaliśmy w połowie drogi. Niestety mam złą wiadomość dla Brokona, nie było tam w środku protez, więc będzie on musiał przez jakiś czas przynajmniej żyć bez obu rąk. Zobaczymy jak dalej się to potoczy, być może w tej walce straci jeszcze 2 pozostałe kończyny. Nie życzę mu oczywiście tego, bo jestem po stronie tutaj Saiyan z Yamoshim na czele. O! Chyba brak nóg ewentualny to nie byłby aż taki zły scenariusz z tego co widzę w porównaniu do tego co Zukran
Brokonowi zaproponował. Wygląda na to, że Brokon przechodzi już do historii, chociaż zobaczymy, co będzie na kolejnym panelu. Okej. Myślę, że brak, no tak naprawdę zostały już tylko nogi. Myślałem, że może spotka go jakiś łagodny los, że może gdzieś upadnie i będzie leżał, a potem będziemy żyć długo i szczęśliwie. No ale zostały tylko nogi. Także nogi Brokona, astma i dziurawy Yamoshi. To jest stan naszej armii. Nie wygląda to najlepiej. Zobaczymy, jak radzi sobie astma. O, jest właśnie ona. No teraz tak by wypadało właśnie, żeby ją pokazać. Yamoshi tutaj jeszcze stęka na ziemi. Zukran! Wykrzykuje astma, która wygląda na to, że poradziła sobie z tymi żołnierzami. Zresztą nie ma co się dziwić, oni akurat byli totalnym mięsem armatnim. Astma się wścieka. Puszcza... Nie, no a ta cały czas... Ona chyba teraz podzieli los Brokona, wiecie? Jeśli ona jest w Super Saiyanie i Yamoshi w Super Saiyanie 2 nie miał absolutnie żadnego podejścia do Zukrana, to astma chyba leci teraz na swoją egzekucję. Mam nadzieję, że nie, chociaż biorąc pod uwagę, z jakim uśmiechem na twarzy i w jaki sposób Zukran atakuje, dosłownie wyciągnął gluta z nosa i pstryknął nim w astmę. Wygląda na to, że astma tutaj za wiele nie zdziała, oczywiście jej tego nie liczę, czy nie życzę, no ale chyba oczywiście, że tak. Zobaczcie, została glutem z nosa, pstryknięta, przedziurawia on jej brzuch, upada ona na ziemię, mimo wszystko dalej ma blond włosy, więc być może jeszcze nie straciła swojej przytomności. Zresztą, no, nie wiem, czy tutaj jest co oceniać, bo Yamoshi też niby jest cały czas przetransformowany, a widzimy, w jakim jest stanie. Astma... O! To jest już tyle, jeśli chodzi o astmie, ale astma dalej ma blond włosy. Albo to jest błąd w wyrysowaniu, albo tutaj nie pomyślał Gustavo, że to ma być, że to tak jakby, wiecie, powinna wrócić mimo wszystko do bazowej formy. A ten kadr to jest umierający Vegeta na Namek. Jak Vegeta prosił Goku, żeby ten pomścił Saiyan, prawda? Tak to dosłownie wygląda. No dobrze, ależ melancholiczny koniec twojego panowania, prawda? Królu Vegeta, w cudzysłowie, mówi Zukran, podchodząc do przedziurawionego Yamoshiego. Kto by pomyślał, że twoja tak zwana dynastia, która miała trwać przez tysiąclecia, będzie tak naprawdę trwać kilka lat i będzie mieć tylko jednego króla. Król Vegeta aż płacze z tego wszystkiego. Łzy mu lecą, prawdopodobnie bardziej ze względu na to, że utracił swoich podwładnych, oddanych, ale i też ludzi, niż z tego, że go boli, ale no mimo wszystko jestem ciekaw, w jaki sposób on miałby się tutaj przeciwstawić temu. Jest przedziurawiony, nie ma już kto mu pomóc. Nie wiem, być może jakaś dziwna siła się w nim obudzi, być może Super Saiyanin God. Dobrze ci widzieć w takim stanie. Dumny, legendarny wojownik, Super Saiyanin, który dławi się własną krwią jak robal. Nie okaże ci łaski i nie zapewni ci szybkiej śmierci. O nie. Pozwolę ci tutaj leżeć, cierpieć i reflektować nad swoją porażką aż do samego końca. Zukran zostawia Yamoshiego na pastwę losu i myślę, że to jest jego błąd, bo wiemy, że Yamoshi jest głównym i tytułowym bohaterem tej mangi, więc ktoś go tutaj musi uratować, a my powoli zbliżamy się do połowy tego rozdziału, ale jeszcze chwilkę zobaczymy sobie, co jest na następnym panelu, bo widzimy tutaj, że oczy Yamoshiego się zamykają i ostatnie co widzi, to jest odlatujący Zukran. O! Nie! On umarł i trafił przed biurko króla Jemmy. Dokładnie. Tak jak Zukran sobie życzył, Yamoshi umarł w agonii, męczony przez własną porażkę i śmierć swoich kamratów. Po swojej śmierci poleciał do zaświatów i ze względu na swoją wielką moc został wysłany na planetę króla Kaio, a w zasadzie nawet nie tyle co północnego Kaio, co Grand Kaio, czyli tego Dai Kaio, prawda? Tego, który tańczył z gitarą, prawda? To był chyba on, prawda? No chyba, że tutaj jest błąd w tłumaczeniu. Na szczęście Brokon i Astma również tam zostali wysłani, więc cała trójka, można powiedzieć, że przeżyła ponowne spotkanie, taką reunię, że tak powiem. Oj, no myślę, że to jest idealnie podzielony rozdział, ze względu na to, że jesteśmy na 35 stronie, miał być 36, ale teraz zrobimy sobie przerwę, więc następną część tego rozdziału, czyli co Yamoshi robił w zaświatach, zobaczymy sobie niedługo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz, Gustavo, dziękuję, thank you, obrigado, za to, że możemy czytać to wcześniej. Piotrek, dziękuję, że to załatwiłeś. No i tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeśli tak, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się niebawem. Jeśli chodzi o mangę Dragon Ball Hakai, to bardzo niebawem. Nie będę wam kazał czekać długo
na drugą część tego rozdziału. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć!